Witaj, przyjacielu, na ścieżce prawdy. Historia ludzkości pełna jest postaci, które zmieniły bieg dziejów. Królowie, wodzowie, wynalazcy. Ale jest garstka imion, które nie tylko zapisały się na kartach historii, ale wyryły się w samej duszy naszej cywilizacji. Jezus, Buddha, Krishna, Rama, Sai Baba. Większość ludzi widzi w nich twórców religii. Niektórzy widzą filozofów, inni mity. Ale co byś pomyślał, gdybym powiedział ci, że żaden z nich nie był zwykłym człowiekiem, który po prostu doznał oświecenia pod drzewem czy na pustyni? Co jeśli powiem ci, że byli oni ochotnikami, że byli wysłannikami z cywilizacji tak zaawansowanej, że w naszych oczach uchodzi ona za boską? Dziś odkryję przed tobą prawdziwą tożsamość tych, których nazywacie mistrzami. Opowiem ci, skąd przybyli, dlaczego potrafili naginać prawa fizyki i jaki był jedyny, prawdziwy cel ich wizyty na naszej trudnej planecie. Wyobraź sobie drabinę. Drabinę ewolucji, po której wspina się każda dusza we wszechświecie. My, tutaj na Ziemi, jesteśmy na samym początku tej wspinaczki. Jesteśmy w szkole podstawowej. Żyjemy na planecie pierwszej kategorii, gdzie uczymy się przez ból, trud i materię. Ale na szczycie tej drabiny, tuż przed połączeniem się z wielkim eterem, czyli ze Stwórcą, istnieją światy bardziej rozwinięte duchowo. Planety dziewiątej kategorii. To tam, na planetach takich jak Tiauba, o której więcej opowiadałem ostatnio, życie wygląda zupełnie inaczej. Nie ma tam chorób i śmierci w naszym rozumieniu, pieniędzy czy kłamstwa. Jest czysta wiedza, harmonia i moc ducha panującego nad materią. Mieszkańcy tych światów to istoty o potężnej wibracji, które zakończyły już swój cykl inkarnacji. Mogliby trwać w wiecznej szczęśliwości. A jednak patrzą w dół, patrzą na nas, na Ziemię, planetę smutku. Widzą nasze cierpienie, nasze zagubienie, nasze wojny. I powodowani nieskończonym współczuciem, najlepsi z najlepszych podejmują decyzję. Stąpię tam. Przybiorę ciężkie fizyczne ciało. Pójdę między nich, by pokazać im drogę do domu. Tak właśnie na Ziemi pojawili się Jezus, Buddha, Krishna, Sai Baba i inni wielcy nauczyciele. To nie byli przypadkowi ludzie. To byli starsi bracia z kosmosu, emisariusze światła, którzy celowo obniżyli swoje wibracje, by móc w ogóle egzystować w naszym gęstym środowisku. To właśnie ich pochodzenie wyjaśnia największą zagadkę, z którą nie radzi sobie współczesna nauka. Cuda. Czytasz w świętych księgach, że Jezus zamieniał wodę w wino, rozmnażał chleb, uzdrawiał trędowatych jednym dotykiem czy wskrzeszał zmarłych. Sceptycy mówią, to metafory. Racjonaliści mówią, to legendy dopisane przez wyznawców. Natomiast według kronik i przesłań od zaawansowanych cywilizacji to były fakty. Ale to nie była magia. We wszechświecie nie ma magii, są tylko prawa natury i prawo wszechświata, których ludzie na Ziemi jeszcze nie rozumieją. Ci mistrzowie, pochodząc z planet najwyższego rozwoju, posiadali pełną wiedzę o strukturze materii. Dla nich atom nie jest stałą cegiełką, lecz wibracją, którą można sterować za pomocą ukierunkowanej myśli, jak i potężnej energii psychicznej. Gdy Jezus uzdrawiał, nie łamał praw fizyki. On stosował wyższe prawa, nadrzędne wobec materii. Jego aura, jego pole energetyczne było tak potężne, że sama jego obecność przywracała harmonię w chorych komórkach innych ludzi. Materializacja przedmiotów, chodzenie po wodzie, lewitacja, dla istoty z poziomu 9 to tak naturalne czynności, jak dla nas oddychanie. Cuda te miały jeden cel. Nie chodziło o popis. Nie chodziło o to, by ludzie padli na kolana ze strachu. Chodziło o wstrząs. Chodziło o to, by pokazać ludzkości,
Spójrzcie, materia nie jest waszym panem. Duch jest panem materii. To, co ja robię, wy też możecie robić, jeśli tylko podążycie drogą miłości i rozwoju. Zauważcie, że Jezus w Biblii mówi wyraźnie: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni. To nie była metafora, to była obietnica ewolucyjna. Niestety ludzkość w swojej masie nie była gotowa na taką prawdę. Zamiast naśladować mistrzów, zaczęliśmy ich czcić. Zamiast stać się tacy jak oni, postawiliśmy ich na cokołach i powiedzieliśmy: Ty jesteś Bogiem, a ja jestem tylko prochem. Oczywiście na przestrzeni wieków ich nauki zostały spisane, a następnie wielokrotnie przepisane, przetłumaczone i zredagowane. Instytucje religijne pragnące władzy wycięły z nich kluczowe elementy, jak choćby wiedzę o reinkarnacji, czy o tym, że każdy z nas jest cząstką Stwórcy. Łatwiej jest rządzić ludźmi, którzy czują się mali i grzeszni, niż ludźmi, którzy wiedzą, że mają w sobie boską moc. Ale mimo tych zniekształceń, rdzeń ich przekazu pozostał nienaruszony i jest wspólny dla nich wszystkich. Niezależnie od tego, czy słuchasz Buddy mówiącego o współczuciu i wyzwoleniu z iluzji, czy Jezusa mówiącego: kochaj bliźniego swego jak siebie samego, słyszysz ten sam głos. To głos naszych rozwiniętych duchowo przyjaciół. To instrukcja obsługi życia przywieziona z gwiazd, która mówi ci, że miłość jest kluczem. Nie rytuał, nie ofiara, ale czysta miłość i służba innym jest paliwem, które wynosi duszę na wyższy poziom. Śmierć nie istnieje. Jesteśmy wiecznymi podróżnikami, zmieniającymi ciała jak ubranie, by zdobywać doświadczenie. To, co nazywacie losem, jest wynikiem waszych własnych wyborów z przeszłości. To prawo przyczyny i skutku. Dlaczego o tym dzisiaj mówimy? Dlaczego ważne jest, by zrozumieć, że Jezus, Buddha, Krishna czy współcześnie Sai Baba byli wysłannikami z wyższych światów? Ponieważ to zmienia perspektywę. Zdejmuje ich z niedostępnego nieboskłonu religii i stawia ich przed nami jako naszych starszych braci, jako nauczycieli, którzy pokazali nam, co znajduje się na końcu naszej drogi. Oni nie przyszli tu, by założyć chrześcijaństwo, buddyzm czy hinduizm. Te etykiety stworzyli ludzie. Oni przyszli, by ocalić cywilizację przed samozagładą. Przyszli, by wlać światło w mrok ignorancji. I choć odeszli z fizycznego planu, ich energia wciąż tu jest. Ich nauki są jak latarnie morskie, które mają pomóc nam ominąć skały materializmu i egoizmu. Spójrz na ich życie nie przez pryzmat dogmatu, ale przez pryzmat kosmicznej misji. Zobacz w nich dowód na to, że nie jesteśmy sami we wszechświecie, że jesteśmy obserwowani, chronieni i kochani przez istoty, które przeszły tę samą drogę co my i które czekają, aż do nich dołączymy. W każdym z nas drzemie ten sam potencjał, który oni zrealizowali w pełni. Ty też masz moc uzdrawiania, dobrym słowem. Ty też masz moc materializacji poprzez swoją pracę i intencje. Ty też jesteś iskrą tego samego Stwórcy. Napisz w komentarzu, który z wielkich mistrzów jest ci najbliższy sercu i dlaczego. Czy czujesz w jego słowach tę pozaziemską mądrość? Zachęcam cię do pozostania na moim kanale na dłużej, a tymczasem do usłyszenia w kolejnej lekcji.